Siemanko, z tej strony Maciek, serdecznie zapraszam Was na unboxing motocykla, jakim jest Benelli BKX 125, z którym mamy trudną historię, o której opowie Wam Jakub. Akurat mnie się trafiło. No słuchajcie, BKX 125 to długo wyczekiwany model. Będzie w dwóch wersjach, X i bez Xa. Miał być w zeszłym roku, czekaliśmy na niego. Niestety był pokazany na EICMie w zeszłym roku, w tym roku, ale już jest w tym kartonie, więc zaraz zabieramy się za unboxing. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Sytuacja taka sama jak w poprzedniej 125, czyli przednie koło mamy zdjęte. Zobaczcie jeszcze inny sposób montażu. Kierownica na taką maluteńką opaseczkę zrobioną specjalnie do tego, żeby do klatki można było to przykręcić. Ściągamy górę i lecimy dalej. Druciki oczywiście wszędobylskie. I zobaczcie, moi drodzy, jak BKX jest przymontowany do tej klatki. Dokładnie to samo, co było z QJ Motor KOF 125. Czyli mamy taką ala kierownicę, aż kusi, żeby tutaj przymontować manetki. I do rizerów są dwa wsporniki. Tutaj jest wstawka wspawana, więc on się nie ruszy. Także bezpieczeństwo jest zagwarantowane. A ja zapraszam Cię tutaj, żebyś obejrzał sobie, co mamy w kartonie. Mamy tutaj akumulator 6 Ah, klucze, serwisówki, to zaraz otworzymy. No i tutaj zdaje się, że jakieś gifty, aby każdemu użytkownikowi, który kupi ten motocykl, było lepiej, milej i przyjemniej. Bardzo podobnie jak w Morbidelli MBP widać, że Włosi dbają, słuchajcie, o szczegóły i detale. Patrzcie, skórka elegancko, mam nadzieję, że tego nie rozwalę. Bardzo podobnie wygląda to jak w MBP, tylko oczywiście jest z logo Benelli, lwa. Kółeczko, jak wiecie, to jest wersja szosowa, czyli bez Xa. Jedni mówią, że to Dual Sport, jeszcze inni mówią, że to jest Supermoto. A nawiązując do detali, o których mówił Maciek, no to nie byle kto, bo Centro Stile Benelli odpowiada za projekt tego motocykla, więc Włosi uwielbiają design i zaraz się przekonacie, jaki majstersztyk tutaj ma miejsce, jeśli chodzi o BKX-a. A ja postanowiłem Złap sobie pyk otworzyć ten kartonik, w którym to mamy lustereczka, więc jeżeli przez tą chwilę, kiedy tego nie pokazywałem, martwiliście się, co to jest, no to właśnie odkrywamy tą wielką tajemnicę. I ja się bardzo martwiłem. Lecimy dalej. Bardzo ładny, kolor ładny. No Biorąc pod tak, to uwagę biedota, trochę biedota. MBP, jakie ma wyświetlacze, no to trochę wygląda jak zegarek Casio. Bo to jest po prostu tak, jak mi powiedział Robert. Jak jesteś motocyklistą i jedziesz, to patrzysz przed siebie. Tutaj w tej sytuacji trzeba trochę przymrużyć oczy po prostu i dalej patrzeć Albo przed siebie, po nie prostu patrzeć. nie patrzeć. I tyle, i będzie sprawa załatwiona. Okej. Moi drodzy, odkrywamy go, trochę coś Wam o nim opowiemy. Mamy tutaj 15 koni, jest to oczywiście 125, jeden wałek rozrządu. Także silniczek dosyć prosty, ale generujący maksymalnie możliwą moc na prawo jazdy kategorii B, które posiadacie od 3 lat. Bardzo ładny wydeszek, słuchajcie, jeśli I fajnie chodzi górą tutaj o design, poprowadzone, bardzo prawda? fajnie. Jak w Ducati. Trochę blisko tutaj ten plastik tego, no sądzę, że ktoś już to sprawdził i pewnie grzać się nie będzie. Opony w 100% szosowe. Czy ktoś tutaj pokusił się o to, żeby założyć coś lepszego? No mamy tutaj CST, czyli opony tajwańskie. Zielony rancik, do którego można maksymalnie dojechać. Skoki zawieszeń, słuchajcie, mamy po 150 mm i z przodu i z tyłu. To jest dosyć dużo, jak na taką maszynę szosową. Nazwijmy to, zazwyczaj motocykle szosowe nakedy te skoki mają mniejsze. Zobaczcie, że to zawieszenie jest nieco ukryte. Tutaj mamy sprężynę i amortyzator w środku. Także jest tak nieco ukryte, trochę jak w Supermoto wygląda, dzięki temu profil tego motocykla po prostu jest ładny, nic nam tutaj nie zaburza, nawet widać wydech nawet. Wszędobylskie napisy Made in China, pozwolę sobie to od razu zerwać, chociaż w dzisiejszych czasach nie jest to już żaden wstyd, że coś jest wyprodukowane w Chinach, bo to są produkty całkiem nie najgorszej jakości. Dobra. Lecimy dalej z odpakowywaniem. O, tutaj zobaczcie nasze ulubione tematy. Nikt z nas nigdy nie bierze się za naklejanie tego, gdyż przyklejenie tego prosto jest rzeczą trudną, więc zostawimy tak sobie tutaj z tą trytyteczką. I chodźcie, ja wam jeszcze jego mordkę pokażę.
Dadam! Tutaj macie piękne LEDowe panele i o czym chciałbym wam powiedzieć, że styl tego motocykla jest zupełnie inny od każdego innego, bo biorąc pod uwagę na przykład linię boczną Benelli Tornado, to można się doszukiwać jakichś podobieństw, natomiast te boczne panele, które mają symbolizować kły lwa, no bo jak wiecie, lew jest symbolem marki Benelli, niemniej jednak tutaj ten przód jest nie do pomylenia z żadnym innym, bo o ile jest na przykład w segmencie Adventure ileś podobnych 125, to ten model wygląda inaczej niż każdy i w ogóle sama nazwa BKX też nie wzięła się znikąd, bo jest to nawiązanie do historycznego modelu 125 BKX-a z lat 80. Chyba 88, 89 rok. No tutaj faktycznie nie da się tego pomylić z żadnym innym, ale motyw tej soczewki na pewno widzieliście już w innych motocyklach, czy QJ Motor, czy Benelli, bo motyw tej soczewki mamy w SVT 650X na przykład, mamy w Tornado. Dokładnie Tak, to dokładnie. samo i dokładnie w Tornado w podobnym stylu to wystaje. Ciekaw jestem, co na myśli miało Centro Stile Benelli, robiąc właśnie te panele boczne. Ale mogę wam powiedzieć i jedno, w nocy one będą robiły niesamowite wrażenie i owiewka u góry, owiewka na dole, fajnie to wygląda. Mnie to wygląda na takiego trochę wkurzonego szerszenia, jest agresywnie. Aż światło z tyłu zgasło. Daj spokój, zawstydziło się. Tutaj na szczęście Benelli zmądrzyło się w stosunku do MBP i tutaj mamy wszystko już założone, więc nie trzeba zakładać handbarów, nie trzeba zakładać tego Lewą wszystkiego. dźwignię tylko musimy założyć, ale też zobaczcie, co mnie osobiście zdziwiło. Ty, Maciek, już mówiłeś o zawieszeniu, ale zobacz, nie w każdej 125 mamy regulację przedniego zawieszenia. Czyli jeżeli to miałoby być supermoto albo ala supermoto, to zobaczcie, ustawiacie sobie kompresję, ustawiacie sobie rebound. Jak na tę klasę pojazdu, to powiem wam, że jest nieźle. I tutaj macie dumnie wyeksponowany napis Centro Stile Benelli, czyli ta firma, która odpowiada za design tych motocykli. No i fajnie, bo kierownica ma podziałkę, więc na pewno prosto Tak. ją zamontujemy, a Tak. nie na laser w zębie, tak jak ostatnio. Dokładnie tak. Zobaczcie, jak to wszystko jest tutaj usytuowane. Mamy kolektor wydechowy pociągnięty do góry z osłoną termiczną. Moim zdaniem w tym miejscu będzie wypadać gdzieś wasze kolano, więc tak trochę nietypowo. Zazwyczaj jest to trochę tutaj dalej. Zobaczcie, jak ten cylinder tutaj, jedna sztuka, jest opleciony jakimiś kablami. Trochę tak wygląda, jakby brakowało tutaj jakiejś osłony, no ale w celu redukcji masy oczywiście i charakteru tego motocykla, bo to przecież Naked Golas, to po prostu nie mamy tutaj takiego czegoś, ale ta kupa kabli tutaj moim zdaniem wygląda, nazwijmy to, przeciętnie. Znalazłem też część niepotrzebną do usunięcia. Get the fuck out! Natychmiast trzeba z tego zrezygnować. Jak to leci? Wracając jeszcze do samego wydechu, on jest dokładnie taki sam jak ten w modelu SRT 125DX i jak w 300, z tą różnicą, że mamy tutaj wylaserowane logo Benelli. Tutaj macie przebitkę, żebyście zobaczyli sobie, że to jest naprawdę to samo, ale to akurat dobrze, bo ten wydech bardzo dobrze brzmiał w tamtych motocyklach, jak testowałem i odpalałem je w Chinach, więc widać tutaj kooperację i bliskość. Raz, dwa, cztery. O, tutaj mocno było. Czas na kwas. I to musi lecieć górą. O tak, o kurczę, ale będzie ciasno. Te kable będą. Wow! Ale biedulinka, co? Jest tanio. Jeśli chodzi o hamulaki, to z tyłu mamy jeden tłoczek dosyć dużej średnicy. Średnica tarczy to jest 240 mm. Jak przejdziemy do przodu, no to tutaj mamy naprawdę solidnie, bo mamy czterotłoczkowy zacisk, również sygnowany Benelli, jak podejdziecie, czyli 2 na
stronę, tarcza 280 mm. Ten sprzęcik ważący niewiele ponad 150 kg na pewno, taki zestaw hamulcowy będzie dobrze zwalniał. Wspaniały bukiet, dużo oktanów. Jeszcze chyba musimy mu nóżki dokręcić, co? Bo bez przednich nóżek to chyba nie pójdzie. Jeszcze. Dobra. Dobra. No i teraz co? Do góry i kółko trzeba wsunąć. Szwagier. Elegancko. Dobra, teraz bez młota to jest nie robota. Dobra, odcinamy to. Najważniejsza rzecz. No, O Jezu, przepraszam. dostałem w łeb za karę. Że się po co odzywam bezsensownie. Jejciu, weź tutaj podjedź, zobacz jaka malutka, ładnie, misternie wykonana chłodnica. Naprawdę w rozmiarze mini-mini. Wygląda jak najmniejszy intercooler w samochodzie. Te lusterka są przykręcone na klucz i kontrę o rozmiarze 17. Chyba nigdy w żadnym motocyklu ja nie widziałem. Ale Takiego. zobaczcie, jaki piękny klucz dostajecie. Takiego ze rozmiaru, stali w lewo chromowo-wanadowej, jak mnie mam, bo świeci się jak psu jajca. Kurde, człowiek 49 godzinę już składa i głupoty gada. Wejdzie to tu? Wejdzie. On sam to zrobił, sam to zrobił. Brawo, brawo. Tada! Cios karata. O, i akurat kluczami. Harata. Tak jest. O Jezu, jaki... Nie jest wielki. Uwaga. Jaki skromniutki. Dobra, nara. Elo. Zajebisty jesteś. Dobra, chwila, moment. Zapomnieliśmy zaprosić Was do pierwszego komentarza, w którym będziecie mogli przeczytać sobie o informacjach dotyczących tego sprzętu. Ile on kosztuje? 15 490 i 15 990 w zależności od wersji. Dokładnie, jest bardzo dobrze wyceniony, świetnie wykonany, designersko, nie do pomylenia z żadnym innym motocyklem i myślę, że ja bym tutaj zaryzykował, że to jest takie baby supermoto. A zobaczymy, jak będzie jeździł, na pewno ma dobre hamulce, świetne zawieszenie z regulacją, więc wszystko wyjdzie w praniu. I solidnie przykręcone przednie koło. Serdecznie Wam dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia innych unboxingów na kanale Motorlandu. Ciao! I dajcie nam znać, co o nim sądzicie.